Romku, jak działa ten? Te wszystkie to ze sklepowego są zmontowane, a ten co robi? To jest nasz robot sprzątający, najnowszy robot w naszej kolekcji. Potrafi znaleźć przeszkodę, która znajdzie się w jego otoczeniu, potrafi ją znaleźć, złapać chwytakiem tutaj u góry widocznym i odwieźć do brzegu stołu, wrzucić do kosza na śmieci. Robot ten wykorzystuje w sumie 7 czujników różnych. Te czujniki są zabudowane w jego wnętrzu. Widać na pierwszy rzut oka 2 z tych czujników. Pierwszy z nich tutaj z przodu przypomina oczy. Służy robotowi do odnajdywania przeszkody, do pomiaru odległości od tej przeszkody. Jest to czujnik ultradźwiękowy. A drugi z widocznych czujników jest tutaj zainstalowany pod samym chwytakiem, czujnik odbiciowy, który pozwala mu zobaczyć przeszkodę. Dokładnie wie wtedy, że chwytak jest dokładnie wycelowany w przeszkodę, którą ten robot ma złapać. Pozostałe czujniki są nieco ukryte. Pokażę je, znajdują się one tutaj od spodu robota. To są czujniki widoczne tutaj w tym miejscu. Ten, który w tej chwili pokazuję, to jest czujnik żyroskopowy, który pozwala ocenić robotowi, jak jest obrócony, w którą stronę się ten robot obraca, dokładnie potrafi się obrócić tam, gdzie potrzebuje. Drugi z czujników od spodu zainstalowany to jest czujnik, który odbija światło, który mierzy światło odbite od powierzchni. Jest to czujnik, który na przykład pozwala robotom śledzić linię, tak? Może wtedy taki robot iść według jakiejś ścieżki. Tutaj on pełni nieco inną rolę, jest zainstalowany od spodu robota. Pozostałe czujniki, 3 czujniki pozostałe, zainstalowane są w silnikach robota. Tutaj mamy 2 silniki napędowe i trzeci silnik, który porusza ramieniem. To są silniki, które pozwalają zmierzyć, jak daleko robot się przemieścił lub jak bardzo wychyliło się ramię tego robota. Są to enkodery zainstalowane właśnie wewnątrz silników, niewidoczne niestety z zewnątrz. To znaczy, że ten robot nie tylko rozpoznaje, orientuje się w przestrzeni swojej, ale również wie sam, co robi. Czyli potrafi stwierdzić, gdzie to ramię się znajduje. To jest ciekawe, bo to właściwie najważniejsze pytanie w tej chwili. Jak roboty widzą nasz świat? Moi drodzy, dzisiaj postaramy się Wam odpowiedzieć na to pytanie, jak roboty widzą nasz świat, w jaki sposób. Bo robotów już mamy coraz więcej od takich najprostszych, ale technicznie zaawansowanych, na przykład odkurzaczy, sprzątających robotów myjących okna, po oczywiście niezwykle już zaawansowane konstrukcje na liniach montażowych samochodów, a nawet same samochody to już w dużej części roboty. A to pokaż, jak to działa. Da żadnego włączyć teraz? Oczywiście zaprezentujemy, jak ten robot działa, włączymy go. On potrzebuje chwilę na rozruch. Damy mu tutaj taką przeszkodę i mam nadzieję, że ją znajdzie i będzie w stanie wyrzucić. No, z tego co wiem, to jest taki na razie prototypowy program, który nim steruje. Będzie dalej rozwijany, natomiast wygląda okazale. Ten robot wygląda okazale i wygląda bardzo profesjonalnie. Tak, jak powiedziałem, to jest nasz najnowszy robot, więc program jest napisany zupełnie niedawno, jeszcze nie działa zupełnie dokładnie, tak jakbym tego chciał. No, ale czasem możemy sprzątającemu robotowi pomóc. Będzie rozwijany, oczywiście to nie wyszło prawie na śmieci, prawie. Robot ten ma sterownik, który bardzo przypomina sterowniki z platformy Arduino, więc można je programować w środowisku Arduino. Ten program właśnie tak powstał. No jak widać wymaga jeszcze do dopracowania, na pewno zostanie dopracowany, bo teraz robot zobaczył. Coś zrobi w naszej kobrze? No, myślę, że nie. O, bo może być niezła konfrontacja teraz.
Popatrzmy. Nie mam pojęcia, nie zaplanowałem tego. Ale ratuj się. Ale obawiam się, że się może źle skończyć. No dobra. Ale proszę zobaczyć. Nieplanowane. Nie jest takie zupełnie wszystko przypadkowe. Robot się nam przechylił i proszę zobaczyć, wyłączył się. Ta sytuacja wydarzyła się zupełnie przypadkiem, nie była zaplanowana, natomiast robot, jak już powiedziałem wcześniej, ma czujnik żyroskopowy, jest w tej chwili tak dziwnie przechylony, zasygnalizował kod błędu i się po prostu wyłączył. To jest takie zabezpieczenie przewidziane w programie tego robota, no na wypadek, gdyby właśnie ktoś gdzieś tam podłożył rękę, gdyby ktoś tego robota podniósł w czasie jego pracy, on po prostu musi się wyłączyć. No i tutaj przy okazji tej przypadkowej zupełnie sytuacji zobaczyliśmy, że tak się stało, że ten program zadziałał w właściwy sposób. Dobrze, sprawdźmy jeszcze raz, jak ten robot pracuje. Tym razem umieszczę przeszkodę w tym miejscu. Poczekajmy. Może odejdę, bo jestem w polu widzenia, jeszcze mnie to sprząta. Byłaby taka szansa? Ale skoro kobrę nie potrafi, już stoi za daleko, odnajduje przedmioty, które są w promieniu do 50 cm od robota. A to jest, ta odległość jest zależna od rodzaju czujnika, czy też jest zaprogramowana? Odległość jest zaprogramowana. Czujnik wykrywa przeszkody również stojące dalej, nawet do 4 metrów, natomiast odległość została ograniczona, no właśnie, żeby Cię nie złapał. To, co teraz widzieliśmy, to była taka próba dokładnego ustawienia się na przeszkodę, tak żeby ta przeszkoda zmieściła się dokładnie w naszym chwytaku. Romku, a którymi czujnikami on rozpoznaje ten przedmiot? On właściwie nie rozpoznaje przedmiotu, tylko mierzy odległość do wszystkich przedmiotów, które są wkoło niego i wybiera ten, który jest położony najbliżej. No właśnie ta przeszkoda biała jest najbliższym przedmiotem, rozpoznał go za pomocą, czy zmierzył odległość za pomocą czujnika ultradźwiękowego. Czyli za pomocą ultradźwiękowego czujnika. Tak, czujnika, który przypomina oczy z przodu robota. No i widzimy teraz, ta przeszkoda została złapana i odwieziona do kosza na śmieci z pełnym sukcesem. Robot teraz powinien wrócić do pozycji wyjściowej, ponieważ dzięki czujnikom, które są w silnikach, dzięki encoderom, on wie, jaki dystans pokonał, podjeżdżając do krawędzi stołu. Dzięki temu mógł teraz wrócić z powrotem. Obawiam się, że teraz ponownie będzie próbował złapać. Zobaczymy. Może złapię kobrę. Ja się odsuwam, bo delikatny jestem. No tak. W porównaniu do kobry. Natomiast do czego mu te czujniki pod spodem w takim razie, pod tymi szczypcami? Bo tam też jest taki czujnik. No właśnie, kobra dostaje... On dzięki temu czujnikowi dokładnie wie, kiedy ma zamknąć te szczypce, kiedy przeszkoda znalazła się wewnątrz tego chwytaka. No i wtedy zaczyna zamykanie tego chwytaka, łapanie przeszkody. No w tej chwili zgłosił jakiś błąd. Dobrze, to oczywiście, że nie jest to sytuacja dla niego standardowa. Wziąłem go do ręki, on znowu wykrył ten fakt, że został uniesiony, że jest pod takim dziwnym dla niego kątem. Ale który czujnik? Błąd, tak? To oczywiście realizuje czujnik żyroskopowy, tak? Sygnał czujnika żyroskopowego jest rozpoznawany i on po prostu wie, że jest w dziwnej dla niego pozycji i dlatego sygnalizuje błąd, wyłączył wszystkie silniki. Gdyby tych silników nie wyłączył, no to powiedzmy, że mogłaby mi się stać krzywda, gdybym tutaj gdzieś do przekładni włożył palca, czy pomiędzy te ramiona chwytaka, to wtedy na pewno zabolałoby. A dzięki temu, że jest to zabezpieczenie powiązane z czujnikiem żyroskopowym, robot się po prostu wyłączył, wszystkie silniki zostały wyłączone, jest to zupełnie w tej chwili bezpieczne. Tak? Włączy się ponownie, gdy go odłożę, gdy on wykryje, że jest na płaskim terenie, będzie dalej skanował otoczenie w poszukiwaniu przeszkody. No dobra, a skąd wie, o jaki kąt się obudził? No bo to też widzę, że on czasami tak sobie coś celuje, próbuje celować na ten obiekt. Oczywiście mierzy odległość, natomiast o jakiś kąt się musi obudzić. No skąd on to wie? Do tego również służy mu sygnał z czujnika żyroskopowego. Czujnik żyroskopowy mamy również w telefonach komórkowych. Telefon komórkowy również rozpoznaje taką sytuację, że go obrócimy z pozycji pionowej do pozycji poziomej i obraca ekran. Tak? Tutaj podobnie to
troszkę działa. Kąt obrotu jest mierzony właśnie za pomocą tego czujnika żyroskopowego. Znalazł przeszkody znowu. Coś w tej chwili znalazł, ale zapewne za chwilę zgłosi błąd. Okej, znowu biedna kobra. Zatrzymanie awaryjne się zwróciła, podniósł. Także bardzo czułe są te czujniki wszystkie. Chyba ten czujnik żyroskopowy, to mówisz to, co mamy w telefonach, bardzo czuły, szybko reaguje i bardzo precyzyjnie pozwala na ustawienie. No bo można by było jeszcze inaczej mierzyć kąt obracania się tego robota. Można by było na przykład mierzyć właśnie sygnał z encoderów z silników. Tak, taki sposób pomiaru odległości kąta obrotu, w ogóle położenia robota nazywa się odometrią. Tak? To jest tak zwana odometria, która pozwala ocenić położenie robota na podstawie sygnałów z encoderów zamontowanych w silnikach. Tutaj taki sposób jest wykorzystywany do oceny pokonanego dystansu. Wtedy, kiedy robot podjeżdża do krawędzi stołu, wie, jaki dystans później musi pokonać, jadąc do tyłu, żeby znaleźć się w tej pozycji wyjściowej. W tej chwili ten błąd, który powstał i zatrzymał nam robota, to jest błąd, który wynika z tego, że on próbował złapać tutaj jakąś przeszkodę, której de facto nie było, ponieważ na wysokości czujnika odbiciowego nie znalazła się żadna przeszkoda, więc on po prostu uznał, że ktoś tę przeszkodę zabrał, tak? I się zatrzymał, zgłosił sygnał błędu. Ten sygnał błędu ustąpi znowu po postawieniu go do pozycji wyjściowej. On powinien za chwilę najpewniej ten błąd zlikwidować i się ponownie uruchomić. Robku, jak włączyłeś go jeszcze raz, zastanawiam się nad jedną rzeczą. Mówiliśmy tutaj przypadki takie niezaplanowane, gdzie kobra mało głowy nie straciła. Jest z bezpieczeństwem użytkowania takiego urządzenia, no bo to bezpieczeństwo musi być zachowane. To jest jednak urządzenie, które tak jak człowiek dotyka sobie skóry, to czuje. A skąd on ma wiedzieć, kiedy ma przestać coś robić? Jak to wygląda z punktu widzenia zabezpieczenia przed zniszczeniem całego urządzenia, jak i zabezpieczeniem operatora? No, przed zniszczeniem urządzenia na pewno nie zabezpieczymy w 100%. Jeżeli stanie się coś złego, robot spadnie ze stołu, może się oczywiście nam coś zniszczyć. No, musimy wszelkie procedury bezpieczeństwa przewidzieć w programie dla tego robota. Ten program powinien być tak napisany, żeby wszystkie sytuacje nietypowe przeanalizować i podjąć decyzję. Tak? W tym przypadku ten robot, jak już pokazywałem wcześniej, podejmuje bardzo prostą decyzję o wyłączeniu wszystkich silników, bo to tutaj jest to główne zagrożenie dla operatora. Uszkodzenie po prostu gdzieś palca, który by się znalazł w nieodpowiednim miejscu. Natomiast profesjonalne roboty przemysłowe muszą oczywiście realizować dużo więcej tych zasad bezpieczeństwa, muszą przewidywać wszystkie jakieś reakcje wynikające z jakichś awarii, czujników, napędów. Muszą przewidywać również taką sytuację, że w ich zasięgu znajdzie się operator, który tam się nie powinien znaleźć, albo zupełnie przypadkowa osoba. I taki robot powinien też podejmować skuteczne działania, żeby nie spowodować uszkodzenia operatora, czy kogoś, kto się znajdzie w jego pobliżu. A do czego to trzeba wszystko być przewidziane przy programowaniu robota? Dlaczego ta czarna linia? Bo tak się nie spyta, o, coś znalazł, to dobrze, ale no nie wiem, sobie tam robi, co ma robić. Natomiast no, to ciekawi, po co namalowałeś, to raczej nakleiłeś taką czarną kreskę. Jest to taśma izolacyjna, ale o takiej strukturze nieco włochatej, ona bardzo dobrze rozprasza światło. I tutaj jest to zabezpieczenie samego robota przed wyjechaniem poza krawędź stołu. Tak jak pokazywałem wcześniej, robot ten od spodu ma zainstalowany czujnik odbiciowy, który mierzy światło odbite od stołu. Od blatu stołu, który jest dosyć śliski, światło się dobrze odbija i wtedy robot wie, że jest na tym blacie. Natomiast jeżeli najedzie aż do tej czarnej linii, wtedy od tego materiału światło się przestaje odbijać i robot wie, że jest przy krawędzi stołu. Wtedy również zatrzymuje silniki. Ja go teraz postawię na tej czarnej linii po to, żeby właśnie zobaczyć to, że on w tej chwili znowu miga tymi diodami na czerwono, sygnalizuje błąd i ten błąd nie ustąpi, on nie ruszy dalej, dopóki nie przestawię go
tutaj dalej na stół, nie ściągnę go z tej czarnej linii. To jest zabezpieczenie właśnie robota przed wyjechaniem. To nie musi być czarny kolor, może być inny. Akurat w przypadku czujników w tym robocie ważniejsza jest struktura tego materiału niż jego kolor. Są oczywiście czujniki koloru również instalowane w robotach. Taki czujnik koloru tutaj leży w tej naszej kolekcji czujników. Ktoś mógł mi go podać, drugi czujnik, tylko właśnie ten. To jest czujnik koloru do tych robotów Mindstores, który faktycznie rozpoznaje kolor i kilka z naszych robotów korzysta z takich czujników koloru, śledząc na przykład kolorową planszę, tak? I te kolory na planszy podejmując jakąś decyzję w odpowiedzi na konkretny kolor. Natomiast tutaj bardziej ważna jest struktura materiału i to, czy on odbija światło, czy nie. W przypadku tego robota ten czujnik odbiciowy i czarna linia to jest, jak powiedziałem wcześniej, zabezpieczenie przed wyjechaniem poza stół. Natomiast w przypadku robota tego małego, dokładnie taki sam czujnik służy do lokalizacji. Tak? Zadaniem tego robota jest poruszanie się po czarnej tutaj linii wyrysowanej na planszy. I dokładnie taki sam czujnik właśnie służy mu do lokalizacji. Przetestujemy to? Robot, tak, oczywiście przetestujemy. Ten robot wie, kiedy jest na tej czarnej linii. Żeby uruchomić tego robota, musimy trochę pohałasować. On ma wbudowany również mikrofon, który nasłuchuje dźwięków z otoczenia i dopiero gdy pojawi się dosyć spory hałas, zaczyna działać. Marcin, zrób hałas. Hałas! Proszę bardzo. Działa. O, zapomniałem o czujniku. No dobra, już to... O! No nieźle sobie radzi. Tak, natomiast jak powiedziałem wcześniej, ten czujnik odbiciowy, czujnik linii jest nazywany, służy mu do lokalizacji właśnie i tutaj on skutecznie dosyć podąża za tą czarną linią. Natomiast jeżeli właśnie najedzie na przeszkodę, to co przed chwilą widzieliśmy, zapaliły się na czerwono diody, on również wtedy wie, że znalazł się w nietypowej dla niego pozycji. Też dzięki czujnikowi żyroskopowemu potrafi zareagować, zatrzymując silniki. W tej chwili czeka, odczekuje chwilę, za chwilę powinien się uruchomić i po prostu z powrotem wyszukać linię. Wrócę do tych kwestii bezpieczeństwa, bo teraz tak patrzę, jak działa ten sam czujnik zaprogramowany do realizowania dwóch różnych funkcji. W przypadku tego robota sprzątającego czarny kolor powodował, że on nie może poruszyć się dalej, natomiast w przypadku jeżdżącego naszego łazika, grubcia, czarny kolor oznacza dla niego miejsce, czy pozycję, pole dozwolone i powinien się poruszać właśnie tam, gdzie jest czarne pole. To jest związane z tym właśnie, żeby zabezpieczyć robota i użytkowników przed niekontrolowaną sytuacją. Tak, w tym małym robocie zupełnie inaczej został napisany program. Właśnie czarny kolor jest dla niego kolorem dozwolonym. On powinien się poruszać po tym czarnym kolorze. Tamten program został przygotowany w środowisku Scratch, środowisku doskonale znanym przez dzieci, chociażby z lekcji informatyki w szkole. Tutaj właśnie te roboty mogą być programowane w takim środowisku, które na bazie tego Scratcha jest utworzone. Jest to bardzo fajne, wygodne i szczególnie polecane do prostszych zastosowań, prostszych programów. Podejrzewam, że kwestia zrobienia hałasu znowu. No właśnie. Hałas jest dużo mniejszy niż mój, a też działa. Tak, no, postukałeś po budowie sterownika i dla niego ten hałas był dużo większy niż nam się wydaje. Spowodowało to uruchomienie programu. Świetnie. Jak widać, ten robot również ma czujnik ultradźwiękowy. Poczekamy, aż obróci się w stronę kamery i będzie ten czujnik widoczny. To jest dokładnie taki sam czujnik, jaki jest zainstalowany w robocie sprzątającym. I tutaj on z kolei pełni funkcję zabezpieczenia. Proszę zobaczyć, jeżeli zablokują mu drogę, ten robot się na chwilę pozłości i
zawróci, tak? On wtedy wie, że znalazła się przed nim przeszkoda i nie może dalej jechać. No, może być również przeszkoda taka postawiona gdzieś tutaj na torze jazdy. Proszę zobaczyć, teraz on zauważył, rozłościł się, dokładnie obrócił się o 180 stopni, a oczywiście kąt obrotu zmierzył sobie silnikiem żyroskopowym, o którym już powiedziałem wcześniej. Jestem skromnym elektrykiem. Tak mi się najbardziej podoba robot, bo też jestem troszkę mechanikiem. Widzę dużo przewodów, baterie, połączenia mechaniczne, natomiast żeby to działało, to musi być jakoś zaprogramowane. Mówiłeś, że tutaj jest chyba platforma Arduino albo coś podobnego, czyli na przykład język C, który trudny, nie trudny, jak ktoś potrafi, to na pewno zaprogramuje. No ale jeśli dla początkujących, to może jakieś inne rozwiązania są. Znasz coś, co można by było polecić początkującym programistom? Tak, te roboty można, jak powiedziałeś, programować w języku C. Można również w innych językach typu Python, ale najprostszym chyba środowiskiem do programowania tych właśnie robotów jest środowisko oparte na Scratchu, który jest znany dzieciom, myślę, z lekcji informatyki, ze szkoły podstawowej. Jest to bardzo przyjemne, przyjazne dla użytkownika środowisko, które nie wymaga programowania takiego tradycyjnego, tekstowego, tylko programuje się w środowisku właściwie graficznym, co oczywiście mogę polecić, szczególnie do pisania takich troszkę łatwiejszych, prostszych programów na początek, tak, przygody z robotami. Do zadań nieco bardziej zaawansowanych jednak lepsze są, wydaje mi się tak, języki typu właśnie C. Tutaj program dla tego robota jest właśnie w taki sposób napisany, natomiast dla tego małego robota, który tam stoi za Tobą, program, mógłbyś mu pokazać, może program powstał właśnie w środowisku Scratch w całości. Ja też nie jestem informatykiem, jestem elektrykiem, więc tutaj na szczęście w zespole mamy panią informatyk, panią Bożenę, która przedstawi programowanie właśnie w środowisku Scratch dla tych robotów. Naszego robota zaprogramujemy używając środowiska Mlock, które jak widzicie jest bardzo podobne do środowiska Scratch, czyli programowanie będzie polegało na układaniu bloków. Zanim jednak przejdziemy do programowania, chciałam Wam powiedzieć kilka słów na temat budowy czujnika śledzenia linii. Czujnik ten w M-bocie składa się tak naprawdę z dwóch czujników, prawego i lewego. Każdy z tych czujników jest w stanie wykryć, czy znajduje się na czarnej linii, czy wyjechał poza nią. I teraz, jeżeli obydwa czujniki wykrywają, że znajdują się na czarnej linii, czujnik śledzenia linii zwraca wartość 0. Jeżeli prawy czujnik wykryje, że wyjechał poza czarną linię, czujnik zwraca wartość równą 1. Jeżeli lewy czujnik wykryje, że wyjechał poza linię, zwracana jest wartość 2, a w sytuacji, gdy obydwa czujniki znajdują się poza czarną linią, zwracana jest wartość 3. I te wartości będziemy musieli obsłużyć w naszym programie, czyli będziemy czytali wartości zwracane przez czujnik i odpowiednio reagowali. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od bloczka, kiedy M-bot uruchomi się, a następnie, aby nasz robot od razu nie ruszył, spróbujemy dorzucić bloczek, w którym poczekamy, aż zostanie naciśnięty przycisk na płycie. Mamy więc bloczek czekaj aż i teraz wybierzemy warunek, kiedy przycisk na płytce naciśnięty, czyli poczekamy na naciśnięcie przycisku i teraz już możemy projektować program, który będzie wykonywał się
w nieskończonej pętli, a więc mamy bloczek zawsze. W kolejnym bloczku będziemy sprawdzali, jakie wartości zwraca czujnik śledzenia linii. A więc będzie to bloczek jeżeli to, w przeciwnym razie, gdzie warunkiem będzie wyrażenie, w którym będziemy porównywali wartość odczytaną z czujnika z wartością 0, później z 1, 2 i 3. A więc zaczynamy od zera, czyli od sytuacji, kiedy obydwa czujniki znajdują się na czarnej linii, czyli czujnik linii, który w naszym M-bocie jest podpięty do portu 4. Jeżeli ten czujnik zwróci wartość 0, to znaczy, że możemy jechać do przodu z mocą na przykład 50%. W przeciwnym razie, i tutaj znów wykorzystamy bloczek jeżeli czujnik linii zwróci nam wartość 1, co będzie oznaczało, że prawy czujnik wyjechał poza linię, a więc znów to samo wyrażenie, ale tym razem porównamy to, co zwraca czujnik z 1. Jeżeli wyjedziemy poza czarną linię i wykryje to prawy czujnik, musimy wykonać gwałtowny skręt w lewo, a więc tutaj oddzielnie ustawimy pracę lewego i prawego silnika. Lewy silnik pojedzie z mocą 20, a prawy silnik z mocą 100. Czyli wykonamy gwałtowny ruch w lewo. W przeciwnym razie, tutaj już ostatni bloczek jeżeli, czyli wykryjemy sytuację, kiedy lewy czujnik wyjedzie poza czarną linię, a więc znów to samo wyrażenie. Tym razem porównamy z wartością 2, to zwróci nam czujnik linii. I jeżeli tak się stanie, no to musimy gwałtownie skręcić w prawo, a więc znowu ustawimy moc lewego i prawego silnika, tym razem lewego na 100, a prawego na 20. W przeciwnym razie, kiedy obydwa czujniki znajdą się poza czarną linią, po prostu robota zatrzymamy. I w ten sposób zaprojektowaliśmy prosty program do śledzenia czarnej linii. Program został wysłany. Sprawdzimy teraz, jak działa. Naciskamy przycisk na płytce. Jak widać, program działa poprawnie. Przejdziemy teraz do napisania kolejnego programu. Tym razem będzie to program, który będzie liczył przechodzące osoby. Wykorzystamy do tego ultradźwiękowy czujnik odległości oraz matrycowy wyświetlacz LED. Ultradźwiękowy czujnik odległości będzie wykrywał nam osobę w pobliżu robota, natomiast za pomocą wyświetlacza będziemy pokazywali, ile osób do tej pory obok robota przeszło. Zaczniemy od bloczka, kiedy M-bot uruchomi się. Następnie poczekamy, aż zostanie naciśnięty przycisk na płytce robota i to nam uruchomi zliczanie osób. W naszym programie wykorzystamy zmienną, która będzie przechowywała liczbę osób, które do tej pory przeszły obok robota. Musimy więc taką zmienną utworzyć. Nazwijmy ją liczba. Ustawimy zmienną liczba na wartość 0, a następnie pokażemy jej wartość na wyświetlaczu.
Nasz wyświetlacz podłączony jest do portu drugiego i będziemy pokazywali wartość zmiennej liczba. Teraz możemy przejść do głównej części programu, a więc w nieskończonej pętli będziemy starali się policzyć osoby przechodzące w pobliżu robota. Wykorzystamy do tego bloczek jeżeli, w którym będziemy odczytywali informacje z czujnika odległości. A więc będziemy sprawdzali, czy czujnik odległości zwróci wartość mniejszą niż 50 cm. Jeżeli tak, to znaczy, że w pobliżu ktoś przeszedł, a więc zwiększymy wtedy wartość zmiennej liczba o 1, czyli dodamy do niej 1. Następnie poczekamy, aż dana osoba oddali się, tak aby robot nie policzył jej wielokrotnie. Wykorzystamy tutaj bloczek czekaj aż oraz wyrażenie, w którym sprawdzimy, czy czujnik odległości nie wykrywa już w pobliżu żadnej przeszkody, żadnej osoby, a więc zwróci wartość większą niż na przykład 100 cm. Jeżeli niczego nie będzie w pobliżu, to wtedy, aby zasygnalizować kolejną osobę, która przeszła obok robota, zagramy dźwięk o częstotliwości na przykład 700 Hz przez pół sekundy. A następnie pokażemy wartość zmiennej liczba na wyświetlaczu. I uaktualnimy wartość pokazywaną na wyświetlaczu. I w ten sposób zaprojektowaliśmy program, który będzie zliczał przechodzące obok robota osoby. Rozpoczynamy zliczanie osób poprzez naciśnięcie przycisku na płytce. W tej chwili widzimy 0 i zaczynamy. Widzimy, że program działa poprawnie. Zliczana jest i wyświetlana na ekranie liczba osób, które przeszły obok robota. Zaprezentuję teraz robota G-Bot z serii Mindstorm. Jest to starsza generacja naszych robotów. Robot ten wykorzystuje 4 czujniki. Pierwszy czujnik to czujnik światła zainstalowany z dołu. Drugi czujnik to czujnik dotykowy z noskiem takim czarnym, który tutaj powoduje wciśnięcie przycisku. Trzeci czujnik to czujnik ultradźwiękowy. I czwarty to mikrofon zainstalowany nad jednostką sterującą robota. Robot ten ma 3 silniki, 2 silniki do poruszania kół jezdnych i trzeci silnik zainstalowany po środku do otwierania, zamykania tego chwytaka, który z przodu jest zbudowany. To, co teraz widzimy, nie wydaje się skomplikowane. Samo poruszanie się po ścieżce jest faktycznie dosyć prostym zadaniem dla tego robota, ale on potrafi wykonać jeszcze kilka innych zadań. No i właśnie jedno z nich postaram się teraz zaprezentować. Postawimy mu tutaj przeszkodę. Zobaczymy, co ją zrobi. Proszę zobaczyć, on teraz namierzył tę przeszkodę za pomocą czujnika ultradźwiękowego, no i będzie się starał w jakiś sposób tej przeszkody pozbyć, tak? Podjechał i trącił ją w taki sposób, że ona się usunęła z jego drogi. Proszę zwrócić uwagę na to, że przedmiot, który do tej pory robot usuwał ze swojej ścieżki, jest dosyć wysoki. Robot widzi go za pomocą czujnika ultradźwiękowego umiejscowionego dosyć wysoko. Natomiast gdy przeszkoda jest mała, tak jak ten wałeczek, który trzymam, tej przeszkody robot nie zobaczy. To
Proszę zobaczyć, ja wrzuciłem mu teraz ten wałeczek na drogę. On jest dosyć ciężki, więc się nie odsunął. Robot dotknął go tym swoim noskiem tutaj z przodu widocznym i w ten sposób rozpoznał, że coś przed nim stoi i doszedł do wniosku, że musi zmienić trasę. Tak? Odwrócił się, znalazł sobie inną drogę. Wcześniej, że robot ma zainstalowany mikrofon tutaj nad jednostką sterującą. Do tej pory ten mikrofon właściwie do niczego nie był mu potrzebny. Nie był potrzebny do tego, żeby się poruszać po ścieżce, ani nie był potrzebny do przenoszenia czy też omijania przeszkody. Zaprezentuję teraz, do czego robot wykorzystuje ten mikrofon. Uruchomię ponownie program sterujący robotem. I spróbuję głośno zaklaskać. Przypadek, że robot również klasnął 3 razy, tak samo jak ja wcześniej. On faktycznie potrafi zliczyć, ile razy usłyszał hałas i tyle razy klasnąć w odpowiedzi na ten hałas. Okej, to spróbujmy to jakoś delikatnie, krótko podsumować, bo już wiemy na przykładach, że jednak w jakiś sposób roboty widzą i nawet słyszą, nie tak jak ludzie. I czują. Czują też, tak? Nie, czasami czują, też pokażę tę technikę. Nie tak jak ludzie, natomiast to muszą się znaleźć w świecie ludzi. To ludzie muszą je zaprogramować, czyli muszą sobie znaleźć te rozwiązania. Najprostszym takim chyba czujnikiem czucia, bo to jest chyba to jest chyba ten czujnik, tak mi się zdaje, bo nie znam się na tym tak dobrze robił jak ty, ale mógłbyś powiedzieć, co to za czujnik? Tak, to jest czujnik dotykowy. Faktycznie robot za pomocą tego czujnika rozpoznaje dotyk i taki czujnik dotykowy zainstalowany jest tutaj w tym robocie. Przedmiot, który znajdzie się przed robotem, dotyka tutaj tego noska i wtedy nosek aktywuje przycisk w tym czujniku. Robot wtedy rozpoznaje, że coś tutaj się przed nim znalazło i czegoś, jakiejś sztywnej przeszkody dotknął. Tak? I podejmuje w odpowiedzi na to jakąś reakcję. No ten robot, tak jak to wcześniej zostało zademonstrowane, wtedy się wycofywał i szukał sobie innej drogi. A jak to porównać do tego czujnika? Bo to też był taki czujnik zbliżeniowy i ten robot wiedział, że coś tutaj jest. To też jest dotyk, czy to jest bardziej wzrok? Tutaj ten czujnik to nie jest czujnik mechaniczny, tak jak to. Nie ma w tym czujniku przycisku. To jest czujnik, który działa troszkę na podobnej zasadzie, jak działają piloty do telewizorów. Czyli coś takiego? Który działa tak przy pomocy promieni podczerwonych, przy pomocy światła, którego my nie widzimy. Dokładnie takie światło jest wykorzystywane właśnie w pilotach do sterowania zdalnego urządzeń. Światło podczerwone jest wysyłane przez jedną tutaj z tych widocznych diod. Kiedy ono odbije się od przeszkody znajdującej się przed robotem, to druga z tych diod, taka fotodioda, potrafi to światło odebrać i na podstawie tego robot wnioskuje, że coś przed nim się znalazło. Dokładnie tej samej konstrukcji czujnik tutaj mam w tej chwili w ręce, też właśnie taki wykorzystujący światło podczerwone, tylko do robotów Mindstorm. Tutaj właśnie nasza Cobra ma taki czujnik. To ja zaryzykuję. Ona chyba jest dość szybka. Dokładnie. Jest szybka. No, Widzi rękę właśnie dzięki odbitym od ręki promieniom podczerwonym, no i właśnie dzięki temu czujnikowi biciowemu. Nie znam się na pewnych sprawach związanych ze zwierzętami, na przykład czy węże słyszą, ale jeśli mielibyśmy nauczyć robota słuchać, to chyba musiałby być ten czujnik. Żeby nasza Cobra faktycznie słyszała, musi mieć taki mikrofon. To jest faktycznie mikrofon. Mikrofon taki zainstalowany jest również w tych robotach ze szczypcami. Też tak. Tutaj też wcześniej demonstrowaliśmy, w jaki sposób te roboty reagują na hałas. Natomiast też być może pamiętacie, wcześniej pokazywaliśmy, że ten robot mały rozpoczyna działanie, rozpoczyna jeżdżenie po czarnej linii właśnie wtedy, gdy usłyszy hałas. On również ma zabudowany tutaj w sterowniku mikrofon. Okej, ale tak patrzę,
wiem, jak wyglądają mikrofony i to troszkę wygląda, jakby to były mikrofony, a to są oczy i są ustawione, jakby to były oczy i tu mam coś podobnego. Co to jest? Czujnik ultradźwiękowy, o którym wielokrotnie już dzisiaj wspominaliśmy, który służy do pomiaru odległości od przeszkody, która znajduje się przed robotem, faktycznie przypomina oczy, ale tak naprawdę jest mikrofonem. Jest to czujnik ultradźwiękowy, który działa troszkę tak, jak działa wzrok nietoperza. No, wzrok to trochę złe określenie. Tak, zmysł nietoperza, lepsze określenie. Nietoperz posługuje się echolokacją, czyli wysyła niesłyszalne dla nas dźwięki, które odbijają się od przeszkód i wracają do jego zmysłów, do jego uszu, powiedzmy, i on na podstawie tego ocenia, że przed nim znajduje się przeszkoda. Dokładnie tak samo działa ten czujnik, wysyła ultradźwięki i nasłuchuje ultradźwięków odbitych od przeszkód i w ten sposób lokalizuje te przeszkody, nawet jest dość dokładnie w stanie zmierzyć odległość od takiej przeszkody. To troszkę jak oczy, bo odległość potrafimy oszacować, patrząc na coś naszymi oczami, natomiast te oczy słyszą. Trochę to może wydawać się śmieszne, natomiast ja patrzę jeszcze w kontekście oczu i rozpoznawania nie tylko odległości, ale kolorów, bo przecież ten robot, który układa kostkę Rubika, musi w jakiś sposób rozpoznać kolor. Mamy tu chyba, czy to jest to? Tak, to jest to. Robot, który układa kostkę Rubika, faktycznie na samym początku pracy skanuje wszystkie ścianki tej kostki, wszystkie kosteczki poszczególne, rozpoznając ich kolory. To jest czujnik koloru, który dokładnie tak zainstalowany jest w tamtym robocie oraz w kilku jeszcze innych naszych robotach. Na przykład w tym robocie, który tutaj stoi, są aż dwa takie czujniki koloru umożliwiające rozpoznawanie kolorowych plam na planszy i podejmowanie jakichś decyzji wtedy, gdy rozpozna konkretny kolor. Tak? Taki czujnik koloru akurat służy do instalowania w tych robotach Milestone, które tutaj mamy. Ja teraz pokażę coś, co jest napędem, czyli silnikiem, no bo ludzie mają mięśnie, a roboty muszą mieć jakieś zasilanie. Można stosować najprościej energię elektryczną, na przykład z akumulatorów. Można też oczywiście budować napędy hydrauliczne czy pneumatyczne. Elektryczne są najprostsze i ten silnik elektryczny tutaj jest, natomiast ten silnik elektryczny chyba jest wyposażony jeszcze w jakiś czujnik. Tak, czujnik, który nazywa się encoderem, który służy do pomiaru kąta obrotu, ale również prędkości obrotowej tego silnika. Zabudowany jest wewnątrz, nie zobaczymy, bo musielibyśmy ten silnik rozłożyć, żeby zobaczyć sam encoder. Encodery są powszechnie stosowanymi czujnikami, również w robotach takich przemysłowych, w silnikach stosowanych w przemyśle. Jak już wcześniej mówiłem, również te silniki w robotach tych tutaj naszych również mają encodery, tak, które pozwoliły na pomiar dystansu, który pokonał robot lub pomiar wychylenia tego ramienia. Tutaj dokładnie taki sam encoder jest i te wszystkie nasze roboty Milestone również potrafią mierzyć pokonany dystans, jeżeli wyposażone są właśnie w takie silniki napędowe, czy też mierzyć prędkość obrotową tych silników. A to już nie wiem, co jest, ponieważ tu mamy dwie strzałki i kropkę. Strzałki wskazują na to, że jest to żyroskop, że to czujnik żyroskopowy, który we wszystkich tych robotach wcześniej prezentowanych pozwala ocenić im czy to kąt obrotu, czy też uniesienie do jakiejś nietypowej pozycji. Tak? I to tutaj, jeżeli chodzi o pomiar kąta obrotu, no to było to stosowane do lokalizacji, do ustawiania się w konkretne położenie, natomiast jeżeli chodzi o wykrywanie nietypowej pozycji, to była to funkcja zabezpieczająca, która wyłączała silniki robota po to, żeby nic się złego nie stało. Jak on działa? Bo wykryć położenie, ja czuję, u człowieka jest błędny ruch. I ja czuję, czy się przechylam, czy idę, czy upadam, czy przyspieszam, czy hamuję w windzie na przykład. To chyba błęd robi w organizmie człowieka. Natomiast jak to działa, bo skoro to wykrywa ruch, obrót, w jakiś sposób pochylenie, to na jakie zjawisko reaguje taki żyroskop? Stajesz mi coraz trudniejsze pytanie. Pewnie, że tak.
W takich czujnikach żyroskopowych stosuje się bardzo malutkie, miniaturowe układy scalone. Jeżeli się bardzo dobrze przyjrzymy temu czujnikowi zainstalowanemu tutaj w robocie, to zobaczymy, że ten układ scalony jest naprawdę niewielki, ma rozmiar mniejszy niż najmniejszy mój paznokieć. Jest to układ scalony, który wykonany jest w technologii MEMS, bazujący na specjalnych materiałach piecowych położonych. Tak? Ale czy on wykrywa też na przykład żyroskop, czyli wykrywa ruch, zmianę, przyspieszenie jakieś, a jeśli chodzi o pochylenie, no to musiałby reagować na przyciąganie ziemskie na przykład. No dokładnie tak właśnie jest. Czujnik ten reaguje na przyciąganie ziemskie i w ten sposób określa również przyspieszenie. A tu leży coś, co wygląda jak pilot. To jest pilot, faktycznie. Działający jak radiowo, czy tak? Działający w oparciu o światło podczerwone. Pilot, który współpracuje z tymi Czyli jak do telewizora. czujnikami pokazanymi wcześniej. Te czujniki potrafią również pełnić rolę odbiorników sygnałów z pilota i roboty, które są wyposażone właśnie w te czujniki podczerwone, mogą być również sterowane przez tego pilota. Moi drodzy, no chyba opowiedzieliśmy Wam co nieco o czujnikach, które stosowane są w robotach, tak, żeby wyjaśnić Wam, jak roboty potrafią znaleźć się w naszym świecie, widzieć, czuć, słyszeć. Wiele rzeczy chyba jeszcze nie powiedzieliśmy, Romku, bo no, są bardziej skomplikowane rozwiązania, bardziej precyzyjne. Natomiast to, co tutaj jest, to jest ta część podstawowa, żeby można było zbudować robota bezpiecznego, realizującego jakąś funkcję. No tak, no nie powiedzieliśmy o czujnikach właśnie temperatury, nie powiedzieliśmy o czujnikach stężenia jakichś substancji, czujnikach przepływów, czujnikach prędkości wiatru. Bardzo wiele wielkości elektrycznych, nieelektrycznych można mierzyć za pomocą czujników i przekazywać informacje o tych wielkościach do jednostki sterującej robotę. Jasne. Tak czy inaczej, myślę, że ja się świetnie bawiłem. Dziękuję bardzo, Bogu. Dziękuję. I do następnego razu, może wtedy więcej pokażemy. Dziękujemy bardzo.